Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Dokładność i docenienie. Na skraju puszczy, przy pięknym małym domku, mieszkała cudowna rodzina. Cudowna dlatego, że było im wesoło, radośnie, jeden drugiego rozumiał. Byli szczęśliwi, ale pewnego dnia coś się zdarzyło z ich córeczkami. I dziewczynki stały się rozkapryszone, złośliwe, nie chciały robić to, o co prosili ich rodzice. I właściwie rodzice nie wiedzieli, dlaczego to się stało. Rozmawiali wieczorami, kiedy dziewczynki już poszły spać, i pewnego dnia mama powiedziała do swojego męża, czyli ojca dziewczynek: słuchaj, musimy im to wszystko zabrać, co mają, co do tej pory przynosiło to szczęście, bo może tego było za dużo i może one są rozkapryszone. Może wszystko, co chciały, na swoje życzenie miały, ale może tego było bez umiaru, więc po prostu im to zabierzmy. Ojej, rzekł ojciec dziewczynek. Ale jak one to zniosą? Zobaczymy, jak zniosą, ale może się czegoś nauczą, że trzeba docenić, że trzeba coś robić dokładnie. Może się po prostu zmienią. No dobrze, moja kochana żono, skoro tak mówisz, niech tak będzie, ale od czego zaczniemy? No, zaczniemy od dzisiejszego obiadu. Wiesz, jak jadły, to ostatnio rozrzucały wszystko z tego talerza. Nie chciały sprzątać. Poza tym wybierały, co lubią, a czego nie. Kaprysiły. Pamiętasz? No pamiętam. Więc od dzisiaj będą spożywały niewidzialne jedzenie. Ale jak one dadzą radę? No, zobaczymy, sprawdzimy. I tak się stało. Gdy przyszedł czas na obiad, mama zawołała dziewczynki. Dziewczynki weszły do domku. Spojrzały na stół, a na stole nie było talerzy, ani sztućców, ani jedzenia, a mama zawołała na obiad. Mamo, przecież nie ma na stole obiadu, rzekła starsza córka. Ależ córko, jest obiad. Mamo, co ty opowiadasz? Powiedziała młodsza. Słuchajcie, coś się zdarzyło widocznie, nie widzicie tego obiadu. Spójrzcie, ja usiądę i go zjem. Wasz tata też już siedzi przy stole i czeka na was. Mamo, to co nam się stało, że nie widzimy? No dobrze, usiądziemy. I usiadły. Mama zaczęła jeść zupę. Powiedziała najpierw smacznego, nawet pomodliła się, podziękowała Bogu za pożywienie. Po chwili talerz był pusty, ale niewidzialny talerz. Wytarła usta chusteczką. To samo zrobił jej mąż. Dziewczyny, markując, jadły z talerza. No bo skoro mama i tata miał talerz i jadł, to one pomyślały, że to jakieś czary. To chociaż niech naśladują mamę i tatę, to może tym naśladowaniem się coś najedzą, bo przecież są głodne. No i markowały, jadły. Gdy skończyło się jedzenie, oczywiście były głodne. No ale mama powiedziała, ale był pyszny obiad. Tata
pogłaskał ją po ramieniu i rzekł: bardzo dobry, moja kochana żono, ty tak wspaniale gotujesz. Dziewczynki przez chwilę pomyślały, że coś się zadziało z nimi, że musiał ktoś jakieś czary rzucić na nie, bo coś się takiego zdarzyło i stało, no ale milczały. Po obiedzie mama poprosiła, żeby dziewczynki sprzątnęły. Sprzątnęły ze stołu, zamiotły, umyły podłogę i powiedziała, gdzie leżą szczotki. Ale w tym kąciku brak było szczotek. I dziewczynki pomyślały, no i co tu zrobić? No trzeba będzie pewno znowu udawać, że sprzątamy, markować, że naczynia zmywamy, bo przecież brak sztućców, talerzy i w ogóle czegokolwiek do zmycia. Ale chcąc być bardzo dokładne i szanować to, co zrobiła mama i o co prosiła, przyłożyły się do tej pracy. Bardzo dobrze zmyły naczynia, pięknie posprzątały. Tak mówiły, że zrobiły, bo to było docenienie tego, co mama ugotowała. Ale nic nie wiedziały, żeby w ogóle cokolwiek było sprzątnięte. Sprzątały? Sprzątały. No, brak było używania szczotek i właściwie dziwiły się, że mama po godzinie, jak to skończyły, powiedziała: dziewczynki, pięknie żeście to zrobiły. Coś dziwnego się działo. Naprawdę ktoś je musiał zaczarować. I tak przez kilka dni funkcjonowały. Trzeciego, czy może już czwartego dnia w brzuszku zaczęło im mocno doskwierać coś. A właściwie coś, ktoś wiadomo. Każdy miał prawo wiedzieć. To głód. Na podłogę spojrzały, brudno już było. Ale mama ciągle mówiła, że czysto i że obiad, śniadanie, kolacja były wyśmienite. One postanowiły coraz lepiej czyścić tą podłogę. Oczywiście robiły to w wyobraźni. Coraz lepiej myć naczynia. Oczywiście robiły to również w wyobraźni. Doceniły to, co mama dla nich zrobiła i robiła wcześniej. Robiły te czynności wszystkie bardzo dokładnie. I po wielu, wielu dniach, gdy rodzice już zobaczyli, że dziewczynki się wszystkiego nauczyły, na stole stanął prawdziwy obiad. Mamo! Mamo! Zupa i drugie danie, i kompot, i ciasto. Wszystko jest. O, jakie smaczne. Mamo, jak my Ciebie doceniamy. Tato, jak my Ciebie doceniamy. Pomagasz w zakupach. O, my też chcemy, żeby nas doceniono. Same dzisiaj zmyjemy naczynia i to bardzo dokładnie. Same dzisiaj posprzątamy i zrobimy to bardzo dokładnie. Może nas docenicie, że też dbamy tak jak wy o wszystko to, co w życiu otrzymujemy, bez potrzeby przypominania nam, czy bez potrzeby nawet zabierania nam, bo teraz już wiemy, że chcieliście nas tego wszystkiego, czego żeśmy nie umiały, nauczyć. Docenienia i dokładności, rzekła jedna z nich. Mama
spojrzała na ich tatę i oboje uśmiechnęli się. Czasami wystarczy tak mało, niewiele zrobić w życiu, żeby dzieci się nauczyły tego, co trzeba. Cieszymy się, żeście się tego nauczyli. Dokładności i docenienia. Bo przecież robimy jako rodzice dla was wszystko. Wszystko to robimy z miłości. Mamo, tato, my też od dzisiaj wszystko robimy dla was, ale też dla tego, kim jesteśmy, z miłości. Bo jak dorośniemy, to będziemy mieć też swoje dzieci i trzeba będzie je nauczyć tego samego. Tak, to prawda. Koniec bajki. Dziękuję. Cześć wam.